Witam w kolejnym vlogu. Dzisiaj wracamy do Japonii i chciałem Wam pokazać, jak to jest na lotnisku w Naricie, jak trzeba stamtąd się wydostać, najlepszą drogę, jak możecie stamtąd się wydostać, w zależności od tego, czy będziecie mieć hotel bliżej Ueno, czy na przykład bliżej Shinjuku. To wszystko Wam zechcę pokazać. Również tak samo, gdzie możecie odebrać właśnie takie karty, dzięki którym możecie używać japońskiego całego metra i jak się przemieszczać po Japonii. Tak więc dzisiaj razem z Mikaze. Hello. Hello, dzień dobry. Jesteśmy na lotnisku w Warszawie, więc na początku trzeba dostać się do tej Japonii, żeby Wam pokazać, jak się tam to wszystko odbywa. Zapraszam. Are you happy to go home? Troszkę. Mikaze się nie cieszy, żeby jechać do domu. Mamy proszę naszych panów pilotów. Halo, halo. Nie pomachają, no trudno. No Mikaze się ze mnie śmieje. No cóż, tak. Siadamy, no i widzimy się na Naricie. Let's go. Wszystko dobrze? Teraz mamy drugie jedzenie i będziemy lądować za 1,5 godzinki. I wylądowane, proszę, jesteśmy sobie na lotnisku w Naricie. Co za tym idzie? Teraz musimy iść po pieczątkę do paszportu, po wizę, no i później odbrać bagaże i na sam koniec przejść przez kontrolę celną. Tak więc potem trzeba się wydostać z lotniska i zaraz Wam pokażę co i jak. Witam w Japonii. No i jesteśmy, jak wyjdziecie, proszę, jest tutaj wyjście, entry. Teraz możecie udać się właśnie tutaj w to miejsce na B1F. Tutaj jest tam JR Next KS. Także tutaj musicie się udać dokładnie na dół i zaraz będziemy tłumaczyć co i jak. No i teraz uwaga. Jesteście z Waszymi rzeczami, wszystkimi pokażecie przed Wami właśnie to. I teraz pytanie, co macie wybrać? Jeżeli mogę Wam cokolwiek polecić, to są dwie rzeczy, które Wam bym chciał polecić. Jeżeli Wasz hotel, coś jest blisko Ueno, czy tamtych rejonów, polecałbym Keisei Line, iść tam i kupić bilet. No i jedziecie prosto do Ueno. Raczej bym nie polecał, jeżeli jedziecie tam do Shinjuku, ponieważ trzeba się przesiąść na Nippori, co jest po prostu masakrą, i wsiąść w Yamanote Line, która jest jedną z najbardziej użyczanych linii w całej Japonii. Tak więc, jeżeli jedziecie bliżej Shinjuku, nie wiem, Shinjuku, Shibuya, no wiecie, no tam bliżej centrum, tutaj JR Line, wsiadacie w Next, tą czerwoną rakietę, która znajduje się dokładnie tutaj. I tutaj są właśnie pokazane co i jak macie zrobić. Dobra, kupione, kosztuje to 3250 jenów, żeby pojechać prosto do Shinjuku bez żadnej przesiadki, bez niczego, co jest wszystko bardzo super. Jeżeli chodzi o Keisei Line, to ona będzie troszkę tańsza, chyba po 2000 coś jenów. Niemniej jednak można zapłacić kartą, normalną kartą w środku, nie ma problemu. I teraz tak, jeżeli nie macie oczywiście jeżeli macie Androida, a nie macie iPhone'a, to potrzebna jest Wam karta Suica, czyli coś, co Wam pozwoli poruszać się po całej Japonii. I tutaj obok JR Office Ticket, obok właśnie, tutaj możecie kupić bilety na Nexta, są tutaj Welcome Suica. I podchodzicie, tam sobie klikacie English
No i macie wtedy już po prostu kartę i wychodzi wam taka karta. Ta karta jest tymczasowa, chyba na miesiąc jest czasu, a niemniej jednak wydaje mi się, że wystarczy. Jeżeli nie, no to wtedy nową i już. Tak Japończycy rozwiązali problem z chipami właśnie. Tak, jest trochę tutaj ogarniania, no ale pamiętajcie, że jeżeli jedziecie do Shinjuku, no to czerwony pociąg. Jeżeli jedziecie do Ueno, no to niebieski pociąg. No i tyle. No i później trzeba tylko sobie wsiąść. No i sobie po prostu dojechać. Pamiętajcie, żeby jeszcze sobie wziąć kartę właśnie Welcome Suica z tego automatu, ponieważ później może być wam ją trudno znaleźć. No bo tak w ogóle tłumacząc, dlaczego polecam jechanie właśnie Shinkansenem, ponieważ raz jest to, że nie musicie się przesiadać, jak powiedziałem. Dwa jest to, że mimo wszystko jak macie te walizki nieraz po dwie czy jedną na głowę, no to jest ciężko z tym się przesiadać, tak? Zwłaszcza, że jeżeli pojedziecie Keisei Line i macie się dostać na Shinjuku, na Shibuya, to będziecie mieli problem, ponieważ będziecie musieli się przesiąść na bardzo zatocznej linii Yamanote Sen na Nippori, przez co po prostu no, znienawidzicie tego przyjazdu. Lepiej sobie dopłacić więcej. Tutaj jeżeli byście pojechali właśnie tym Keisei Line, no to kosztuje tam chyba 2500 czy ileś, przepraszam, nie pamiętam. Tak, ale może też pojechać nie Shinkansenem, nie Keisei Line, ale jakimś lepszym pociągiem. Może też pojechać po prostu zwykłą kolejką taką japońską, jak jest wszędzie indziej. Wtedy kosztuje to 1200 jenów i zajmuje to około 2 godzin, żeby się dostać. Shinkansen jedzie godzinę 12, godzinę 20 minut, ale no trzeba zapłacić więcej. Niemniej jednak, jeżeli przyjeżdżacie, to ja już nauczony lepiej jechać Shinkansenem. Naprawdę polecam, wsadzicie sobie rzeczy, usiądziecie, wtedy na przykład tutaj w Family Markcie obok. Kupcie sobie japońskie piwo, kupcie sobie jakąś przekąskę, usiądziecie w Shinkansenie i sobie po prostu zjecie i będzie bez problemu. Bo wiadomo, jak na przykład zwykły pociąg, no to nie można, a ludzie wsiadają i wsiadają cały czas. No to nie jest aż tak przyjemne, plus wy jeszcze macie bagaż, no to już w ogóle koniec. Tak, co za tym idzie, naprawdę polecam Shinkansen. No i przyjechał nam pociąg. Tutaj pięknie, ładny, zobaczcie. Ładne macie drzwiczki, otworzą się miejsce na wasz luggage. No i macie też mikazę siedzącą tutaj, proszę. No i tak wygląda pociąg właśnie w środeczku. Jak widzicie, bardzo ładnie, pięknie to jest zrobione i na pewno warte swojej ceny. Tak samo jak już powiedziałem, możecie się napić w środeczku, nie ma problemu. Kupcie sobie jakąś przekąseczkę, no i po prostu się rozsiądźcie i po prostu jedźcie sobie ładnie do Shinjuku bez żadnej potrzeby, prawda, zmieniania pociągów, co jest naprawdę wielką wygodą. Uwierzcie mi, będziecie z tego zadowoleni. Jeszcze jedna rzecz, jeżeli chodzi o Next, to możecie sobie kupić tam mikazę pije zupę. To jest zupa z kukurydzy. Niesamowicie dobra jest, no. Muszę przyznać. Wracając, Next. Możecie kupić sobie na przykład pas 14-dniowy, żeby pojechać i wrócić. Tak samo, tak jak przyjedziecie, co jest naprawdę fajną sprawą. Również tutaj jak wsiądziecie, macie różnego rodzaju informacje odnośnie Tokio, tego wszystkiego macie z Japonii, z District Pass i wszystko. Naprawdę dobrze was to przygotuje, ponieważ on odjeżdża o godzinie 21:44, a będziemy się o 23, chyba 10, więc jak najbardziej wszystko jest w porządku. Naprawdę was do tego zachęcam. No i proszę, jesteśmy właśnie na Shinjuku. Dolecieliśmy, dojechaliśmy, wszystko spokojnie, bez problemu, wysiedliśmy sobie. Ten pociąg jeszcze jedzie przez stację w Tokio. Jedzie przez stację Tokio, tak? Tokio stacja, Shinjuku, Shibuya Shinjuku.
Dawid jest naprawdę wszystko w porządeczku. Jeszcze jedną rzecz chciałbym taką nadmienić, że jeżeli przylatujecie, bardzo mocno polecam założyć sobie Visit Japan Web. Jest taka aplikacja, strona internetowa, co Wam ułatwi przemieszczanie się na lotnisku. Nie będziecie musieli pisać zbędnych papierków. No i właśnie wróciłem do domu. Udało się bez problemu, wszystko stoi. Bardzo się cieszę. Tak, podsumowując, właśnie zobaczyliście, jak sobie ogarnąć powrót z Narity. Mam nadzieję, że to, co powiedziałem, Wam pomogło. Mam nadzieję, że było to zrozumiałe. Jakby nie, zapraszam oczywiście do kontaktu. Dziękuję bardzo i widzimy się w kolejnym. Dzięki, cześć.